Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj jestem przy Dłowcu, w siedzibie firmy Tulmex Truck, która jest autoryzowanym dealerem marki Case. W związku z tym chcemy Wam zaprezentować najnowszy model koparki Case'a. Jest to, jak widzicie, CX-19 Seria D. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, maszyna w standardzie jest wyposażona w dwie łyżki kopiące oraz łyżkę skarpową. Do tego jest wyposażona jeszcze w szybkozłącze mechaniczne, tak aby ułatwić nam na budowie wymianę łyżek i prowadzić szybciej dalsze prace. Jest również wyposażona tutaj w linię hydrauliczną jedno- i dwukierunkową, dzięki czemu możemy zamontować różne akcesoria, takie jak młot hydrauliczny, ewentualnie możemy też założyć chwytaczek, wiertnicę lub wszystko inne, co potrzebujecie, aby wykonać Wasze prace. Na tych dodatkowych liniach możemy uzyskać maksymalnie 205 barów, co pozwala na zapewnienie odpowiedniego ciśnienia do pracy różnych urządzeń. Mini koparka waży 1990 kg, a do tego silnik generuje moc 13,7 kW, co odpowiada 18,6 konia mechanicznego. Rozstaw maszyny wynosi od 99 cm na złożonych gąsienicach do 130 cm na rozłożonych. Jak widzicie, jeszcze z przodu oraz z tyłu maszyny znajdują się LEDy, które doskonale oświetlą nam całą budowę i wszystkie zakamarki, w których będziemy. Są 4 LEDy na kabinie oraz jeszcze mamy dodatkową lampę na ramieniu. Jeżeli chodzi o konika, to przechył w lewą stronę maksymalnie jest to 67 stopni, natomiast w drugą stronę, tam gdzie mamy siłownik, jest to 60 stopni. Także uważam, że jest to też dobry wynik, ponieważ maszyna dosyć dobrze może się poskładać w ciasnych miejscach. Do tego, jak widzicie, możemy też w razie potrzeby złożyć szybko gąsienicę, zmienić łyżkę taką, na jaką potrzebujemy, czy młot, czy cokolwiek innego. Mamy oczywiście też osłonę tutaj siłownika, tak aby opierając się o coś, bo czasami no niestety jest wąsko, ale tutaj nie mamy tej opcji, że po prostu zarysujemy siłownik i zacznie nam przeciekać. Także to jest kolejny plus tej maszyny. Zwróćcie też uwagę tutaj na węże, które idą w fartuchu do silników jazdy, także też jest dużo lepsza ochrona, jeżeli chodzi o jakieś rozszarpanie, wygięcie, nacięcie lub cokolwiek innego, co mogłoby się stać i unieruchomić naszą maszynę. Z tyłu, jeżeli podejdziemy, otworzymy tutaj klapę od silnika. Okazuje się, że mamy tutaj również zbiornik paliwa. Mamy na wierzchu dostęp do filtrów paliwa, do filtra powietrza oraz do filtru oleju silnikowego. Jak widzicie, jest tutaj wszystko tak rozwiązane, aby można było łatwo wymienić filtry nawet samemu. Oczywiście, jeżeli chcemy pogrzebać trochę głębiej w maszynie, to możemy odkręcić tutaj dwie śruby, a następnie unieść kabinę do góry. Z rzeczy przydatnych operatorowi mamy tutaj oczywiście miejsce, gdzie możemy położyć swoje picie. Tutaj możemy też coś wrzucić, jakieś kanapki, ewentualnie jakiś zeszyt czy coś innego. Następnie mamy tutaj do okresu zimowego, oczywiście jak każda maszyna ma ogrzewanie, ale tutaj jest fajnie to rozwiązane, ponieważ możemy w każdym kierunku sobie to elegancko przekręcać i ustawiać, a także są tutaj, jak widzicie, trzy te nawiewy, co pozwoli na bardzo szybkie odtajanie szyb w zimę. Do tego oczywiście mamy radyjko, tutaj mamy całe sterowanie nagrzewnicą oraz spryskiwacze. Tutaj zaraz pod joystickiem, blisko ręki, mamy oświetlenie, co jest też dobre, bo nie musimy nigdzie gdzieś tam szukać. Od razu wiemy, gdzie to jest. Z drugiej strony natomiast mamy jeszcze tutaj gniazdko elektryczne, które w dzisiejszych czasach jest bardzo przydatne. Do tego, aby w trakcie pracy zwiększyć operatorowi trochę miejsca, możemy tutaj złożyć sobie te stópki i wtedy na nasze nogi jest dużo więcej miejsca, także jest tutaj całkiem spoko. Oczywiście też w miarę potrzeby możemy tutaj podnieść przednią szybę, a dolną oczywiście też wyjąć. Jeżeli szukacie małej maszyny do swojej floty, to myślę, że Case CX-19 serii D będzie dobrym wyborem, z tego względu, że jest całkiem dobry jakościowo, ma bardzo przyzwoitą prędkość pracy oraz siłę. Zresztą zaraz wszystko też zobaczycie sobie w tabelce. Dodam Wam też tutaj
zasięgi kopania w głąb, wzdłuż, tak, po ziemi. Będziecie mogli sobie wszystko sami porównać. Możemy też właśnie podpiąć tutaj różne narzędzia, mamy bardzo dobre ciśnienia, do tego przepływy, więc myślę, że nie będzie problemu z akcesoriami, które będziecie potrzebowali wraz z rozwojem swojej firmy. Często pytacie mnie, jaką maszynę wybrać właśnie na swoją pierwszą maszynę do firmy, bo chcecie zakupić coś nowego i nie męczyć się potem po prostu z naprawami, bo też nie macie doświadczenia, jaką maszynę kupić, żeby się po prostu od razu nie wysypała. Także ja bym Wam polecił właśnie takiego case'a, ponieważ przy tej masie i osiągach, jakie ma, pozwoli Wam na lepsze zbudowanie swojej firmy. Dzięki temu, że będziecie mogli później dołączyć różne akcesoria, zwiększyć zakres Waszych usług, a także maszyna będzie Wam się mieściła świetnie w przedziale wagowym, jeżeli chodzi o przyczepę, żeby ciągać ją za busem wraz z dodatkowymi akcesoriami, także nie będziecie przekraczali DMC i narażali się na różne mandaty. Do tego jakość tej maszyny, a także prędkość wykonywania cykli roboczych jest moim zdaniem bardzo zadowalająca. Ta maszyna poradzi sobie z większością zadań, jakie będziecie mieli do wykonania. Także ja bym z czystym sercem to polecił. Ta mini koparka też jest bardzo prosta w obsłudze, jeżeli chodzi tutaj o wszystkie przełączniki. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, wszystko jest narysowane. Do tego wszelkie przełączniki, czy tam właśnie od przechyłu w prawo lub w lewo, konika z ramieniem, czy rozsuwania gąsienic, to jest wszystko tutaj bardzo proste, intuicyjne, nie trzeba się gubić, trwa to wszystko dosłownie tylko chwilkę, a cały serwis, jeżeli będziecie chcieli wykonywać sami, to możecie to wykonać naprawdę w bardzo prosty sposób. Wszystko, tak jak Wam pokazałem wcześniej, jest na wierzchu. Oczywiście, jeżeli będziecie blisko Szydłowca, nie zapomnijcie wstąpić do Tulmexu i sprawdzić ofertę i również innych maszyn, ponieważ mają tego trochę na placu, jak widzieliście w intro. Do tego ich kadra pomoże Wam oczywiście w doborze maszyn do profilu Waszej firmy oraz dodatkowych akcesorii, tak żebyście mogli świadczyć usługi na najwyższym poziomie i zdobywać kolejne zlecenia. Pod filmem zostawcie swój komentarz koniecznie z tym, czy Wam się ta maszyna podoba i co w ogóle o tym sądzicie. Również zostawcie tutaj lajka. Także zapraszam Was na Facebooka, TikToka czy Instagrama, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Cześć!